Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o koniugacji -esz w języku polskim. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym zaprosić Was na moją stronę internetową, gdzie znajdziecie darmowy kurs o koniugacji czasownika. W tym kursie znajdziecie 6 sekcji. 3 pierwsze sekcje to koniugacja -esz, -isz albo -ysz i koniugacja -esz, a 3 kolejne sekcje to jest miks wszystkich koniugacji. Zaczynamy od końcówek. W koniugacji -esz, tak jak mówi nam nazwa koniugacji, w pierwszej osobie dla ja naszą końcówką jest -em. Potem ty, dla ty drugiej osoby to końcówka -esz, -szy. Potem w trzeciej osobie usuwamy po prostu ostatnią literę, nie dodajemy żadnej końcówki. Następnie dla my to jest my, tak jak we wszystkich koniugacjach. Dla wy, cie, tak samo. I dla oni, one, państwo, tą końcówką jest końcówka ją. Czasowniki z tej koniugacji zwykle kończą się na ać albo na eć. Ale pamiętajcie, to o czym Wam mówiłem w poprzednim filmie, że nigdy nie możemy być pewni w 100%, że jeżeli mamy konkretną końcówkę, no to ten konkretny czasownik należy do jakiejś koniugacji. Niestety czasami czasowniki z tą samą końcówką mogą należeć do dwóch różnych koniugacji. A więc po prostu musimy zapamiętywać, że ten konkretny czasownik odmienia się w ten sposób. Należy do tej konkretnej koniugacji. I popatrzmy na kilka przykładów. Na początku czasownik czytać. Co robimy? Usuwamy ostatnią literę, a potem dodajemy nasze końcówki osobowe. Ja czytam, ty czytasz, on, ona, ono czyta, my czytamy, wy czytacie i oni, one, państwo czytają. I czasownik mieszkać jest to też czasownik regularny, więc robimy to samo. Ja mieszkam, ty mieszkasz, on, ona, ono, pan, pani mieszka, my mieszkamy, wy mieszkacie i oni, one, państwo mieszkają. I mamy też w tabeli czasownik rozumieć. Rozumieć kończy się na eć, ale robimy dokładnie to samo. Usuwamy ostatnią literę i dodajemy nasze końcówki osobowe. A więc ja rozumiem, ty rozumiesz, on, ona, ono rozumie, my rozumiemy, wy rozumiecie i oni, one, państwo rozumieją. Ta koniugacja jest dosyć łatwa, ponieważ nie mamy w niej dużo czasowników nieregularnych, ale też czasami one występują. I tutaj mam dla Was 3 czasowniki nieregularne: czasownik mieć, jeść i wiedzieć. W czasowniku mieć musimy pamiętać, że usuwamy wszystkie 3 litery, potem zawsze dodajemy literę a i następnie dodajemy naszą końcówkę osobową, a więc ja mam, ty masz, on, ona, ono ma, my mamy, wy macie i oni, one, państwo mają. Następnie czasownik jeść. W tym czasowniku usuwamy 2 ostatnie litery, a więc mamy ja jem, ty jesz, on, ona, ono, pan, pani je, my jemy, wy jecie. I uwaga, w trzeciej osobie liczby mnogiej dla oni, one, państwo, po je dodajemy dz, a następnie końcówkę osobową, a więc to jest jedzą.
i czasownik wiedzieć. Tutaj usuwamy aż 5 liter, czyli tą końcówkę dzieć, a następnie dodajemy końcówki osobowe, a więc ja wiem, ty wiesz, on, ona, ono, pan, pani wie, my wiemy, wy wiecie. I uwaga, w trzeciej osobie znowu mamy nieregularność, bo oni, one, państwo wiedzą, czyli mamy DZ tak jak wiedzą. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Wszystkie czasowniki, które pochodzą od czasownika wiedzieć, czy powiedzieć, właśnie tak jak powiedzieć, a odpowiedzieć, opowiedzieć, przepowiedzieć i tak dalej, odmieniają się w ten sam sposób. Ale musimy pamiętać, że te czasowniki, one należą do aspektu, one są w aspekcie dokonanym. Czyli kiedy odmieniamy je w ten sposób, to już nie będzie czas teraźniejszy, tylko to będzie czas przyszły. I na dzisiaj to już wszystko. Tak jak mówiłem, koniugacja -esz nie jest trudna. Nie mamy dużo reguł, nie mamy dużo czasowników nieregularnych. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne. Jeszcze raz przypominam o darmowym kursie na mojej stronie. Link do strony jest w opisie kanału, ale też w opisie odcinka. Na koniec bardzo proszę o zostawianie łapek w górę i subskrypcji i zapraszam już na kolejny odcinek w następną niedzielę. Cześć!